Cześć! Witajcie na kanale Family Hiking. Cykl naszych filmów to misja Chorwacja, ale ten odcinek to jest super misja Chorwacja, bo jesteśmy w Kupari. To jest taka riviera nad morzem na południu, około 9-10 km od Dubrovnika. I tutaj jest Zatoka Wymarłych hoteli. Jestem właśnie przed jednym z nich, to jest chyba hotel Gorcina. I o co chodzi z tymi hotelami wymarłymi? Kupari to była taka super miejscowość wypoczynkowa w dawnej Jugosławii. I tutaj w latach 60. zapadła decyzja, żeby po prostu stworzyć bazę hotelową, bardzo ekskluzywną dla oficjeli państwowych, dla członków partii. Ponoć sam Tito tutaj przyjeżdżał, dla członków Armii Ludowej i powstaje tutaj około 7 super ekskluzywnych hoteli. Kompleks kosztował ponoć ponad $1 miliard i do praktycznie lat 90. był bardzo popularny i tylko dla oficjeli. Żeby zwyczajny cywil tutaj mógł wejść, to po prostu trzeba było mieć jakieś koneksje. Teraz jesteśmy chyba na jakimś balkonie tego hotelu. Ale co się dzieje z tym kompleksem? Czemu dzisiaj mówimy o Zatoce Wymarłych hoteli? Teraz wam powiem, tylko przejdę sobie dalej. Hello. Następuje wojna domowa w dawnej Jugosławii. Chorwaci chcieli się uniezależnić, prawda? Bili się o swoją niepodległość i tutaj w październiku 1991 roku armia jugosłowiańska cały ten kompleks ostrzelała z morza. Jakaś fregata rakietowa po prostu odpaliła tutaj pociski, stąd też widać po prostu tutaj ślady po kulach. Kompleks został później zdobyty przez armię jugosłowiańską i zniszczony, splądrowany, spalony. Tak naprawdę przez wiele lat tutaj się nic nie działo, a jeszcze do lat 2000 stacjonowała tutaj armia chorwacka. To był po prostu teren zamknięty. Później tak naprawdę się nic z tym nie dzieje. Także mamy niesamowitą okazję chodzić po czymś, co jeszcze niedawno było strefą wykluczenia, strefą zamkniętą, terenem wojskowym. Obecnie chyba nikt tego nie pilnuje. Ludzie po prostu tutaj sobie robią urbeksy. Tych hoteli jest 7, tak jak mówiłem. Idę dalej. Oczywiście mam tutaj ściągę, bo nie wszystko zapamiętałem, jest tych sporo informacji, natomiast co ciekawe, jest tutaj mapka hotelowa i my jesteśmy chyba w 4 i to jest hotel Grocina 1, a obok jest Grocina 2. Także będę się stopniowo przemieszczał po tych hotelach i starał się nakręcić dla was jak najwięcej. No, trzeba uważać w takich miejscach. Pamiętajcie, bezpieczeństwo to podstawa, bo tutaj nic nie jest zabezpieczone. Wchodzi się na własną odpowiedzialność, a można sobie zafundować taki
jesteśmy na tej mniej zatłoczonej plaży. Spacerek na dół. Ok, przyjąłem. No i oczywiście... Znaczy jesteśmy, jeszcze nie jesteśmy, ale właśnie tam idziemy. Ok, przyjąłem. Oczywiście trzeba mieć też kontakt z kimś bliskim. Rodzina tylko pozwiedzała na zewnątrz i poszła dalej, bo no, to nie dla małych dzieci. Ale no, trzeba uważać, mieć kontakt z bazą, jakby coś się stało. Tutaj chyba przede mną szyby wind, zawalone, zniszczone, jeszcze widać przeciwwagę. Składam, że tutaj musiało być jakieś lobby albo coś takiego, bo jest taka jakby część widokowa, to chyba było przeszklone. Szukam klatki schodowej i uderzamy dalej. Ale klatka chyba była z tej strony przy windach. Chcę wyjść jak najwyżej, żeby zobaczyć widok. Wiadomo, nie będę wchodził do każdego z pokoi, bo będę tutaj tydzień spędził. Natomiast naprawdę zatoka pozostała. Jest super. Praktycznie lazurowe wybrzeże. Także no, można tutaj wbijać. Mam teraz mikrofon z tyłu, więc mogę więcej pokazać. Proszę, jesteśmy w jednym z pokoi. No takie mieli widoki. Ale chodźmy dalej. Dobra, tu nic nie ma, wracam na klatkę schodową. To jest w ogóle zastanawiające, jak na... Może ten hotel był po prostu gorszej klasy, bo tutaj te pomieszczenia dla tych VIP-ów bardzo, bardzo klaustrofobiczne. Bardzo mały pokoik. Fajny balkon, ale pokoiczek malutki. Jest ten szyb windy. No, trzeba uważać. Znalazłem drugą klatkę schodową. Się zastanawiam, czy da się wyjść na dach. Jakaś taka boczna jakby.
te pokoiki tu wzdłuż tej galerii, tego korytarza, jakieś takie bardziej luksusowe, bo dwupiętrowe, patrzcie. No widok mieli stąd super, to trzeba przyznać. I tutaj druga łazienka, góra i mini balkonik. Jakiś taki mieli tutaj skalniak, ogród, tutaj są już skały, natomiast to co mówiłem, ślady walk. Dalej są tutaj ślady po kulach. Dzisiaj mega urbexowo. Po prostu bez dzieci, dzieci na plaży. Kolejna drabinka, więc muszę przypiąć kamerę. Wyszedłem najdalej gdzie się da, ale nie podchodzę do skraju, bo no nie chcę, żeby mnie ktoś tam z dołu zobaczył jeszcze, nie wiem, dzwonił na policję czy coś, ale chciałem pokazać widoczek stąd jaki jest. Hotel Grocina zaliczony. Teraz przenoszę się do hotelu Grand. To jest najstarszy hotel, który tutaj powstał. To powstał w 1920 roku i zaprojektowali go projektanci z Czech. Dlatego on jakby stał się takim zalążkiem tutaj powstania tego kurortu. Reszta hoteli, przypomnę, lata 60., 70. ubiegłego wieku. On ma piękną fasadę. No ale też tutaj widać ślady tej wojny sprzed 32 lat już prawie, czyli ślady po kulach. Piękny, w takim starym stylu hotelik, ale niesamowite zachowały się jeszcze posadzki. Patrzcie jakie piękne.
i chyba jakiś miejscowy graficiarz. Natomiast tutaj ponoć właśnie najwspanialszą rzeczą są schody. Piękne, kręcone. A tu nie wiem co, jakaś sala balowa, bar. Widać jeszcze ślady, że to się paliło. Na przykład tam takie osmolenia. A to kominek był. No, to jest właśnie ta sala, po której przedtem chodziłem, ale chcę przejść dalej, natomiast no, jak widzicie trzeba uważać, bo jest tutaj rumowisko. Oczywiście nie będę miał czasu zaglądać pod każdy kamień, w każde miejsce, bo spędziłbym tu kilka dni, a chciałbym jeszcze z tej plaży skorzystać, coś się wykąpać. Wow, ale to jest piękne. Takie jakby krużganki. No ten hotel jest najpiękniejszy, bo reszta to taki moloch komunistyczny, można powiedzieć. Bunkry trochę. A tutaj jeszcze drzwi się zachowały. I toaleta. Na każdym urbeksie musi być kibelek, ale jakie płytki w dobrej jakości. Kurde, już to może mieć 100 lat. A propos, czemu nie ma zdjęć z góry? No, nie polatamy tu dronem, bo to jest taka strefa restricted w Chorwacji wzdłuż Dubrownika całego. No, jesteśmy prawie że na granicy, więc no nie wiem, z kilometr stąd może dałoby się jakąś panoramę zrobić, ale myślę, że skupmy się, aby ten odcinek był po prostu urbexowy. O wow. Tak jak mówiłem, no nie polatam dronem, ale trudno. Nie chcę zadzierać z władzami chorwackimi i iść do więzienia. Pewno chodzi o to, że tutaj jest lotnisko, a dwa, że też Dubrownik ma jakby swoje prawa. Jest to piękne, historyczne miasto i tam nie lubią, jak się lata nad zabytkami. Więc trzeba prosić o zgody. Dobra, tu chyba wszystko zobaczyliśmy. Zejdę sobie jeszcze tymi schodkami, bo naprawdę jest
jest w dechę. Dobra, wychodzę drugim wejściem. Będzie trochę trudniej, bo nie ma schodów. Trzeba improwizować. Ale patrzcie, jakie to jest piękne. Zrobię fotkę. I przechodzimy do czegoś drugiego, nie wiem co to jest. Chyba jakaś mniejsza część tego hotelu, Grand. Dobra, tu nic więcej nie ma, także idę do kolejnego hotelu, który nazywa się hotelem Kupari, tak jak ta miejscowość tutaj. Trzeci hotel, który odwiedzamy, czyli zobaczmy tam, gdzie byliśmy wcześniej. Tam i Grand Hotel. I teraz jest to hotel Pellegrin. Ja się będę tu posiłkował ściągą, bo zupełny spontan tutaj wyprawa dzisiaj. I to jest hotel, który został zaprojektowany przez sarajewskiego architekta Davida Finci. Posiada spory wewnętrzny, obecnie zarośnięty dziedziniec. I tutaj no, on przypomina nam trochę szpital. Ale lokalizacja super, bo praktycznie wchodzi tutaj w głąb tej zatoczki, czy w głąb morza już. I co tu więcej o nim piszą? Dysponuje tarasami widokowymi właśnie od strony morza. Pokoje są dość małe. Czyli tak jak mówię, no chyba chcieli upchnąć jak najwięcej tych rodzin i żołnierzy w tych hotelach. Natomiast co ciekawe, to był jedyny hotel, w którym mogli przebywać nie tylko wojskowi, a później także zagraniczni goście. Więc o co chodziło z tymi osobami, które nie były wojskowymi i czy z czasem gośćmi zagranicznymi mogły korzystać z tego hotelu? Chodziło o to, że tak jak mówiłem, wbudowanie tego kompleksu w Kupari kosztowało ponad $1 miliard, więc dla państwa jugosłowiańskiego było ogromnym obciążeniem. Więc zapewne chodziło, aby po prostu jakieś dewizy wpływały, aby ta inwestycja się z czasem zwróciła. Może żeby też jakoś to promować, chociaż wiemy, że w czasy z żelazną kurtyną były dość ciężkie dla gości spoza tej kurtyny. No ale dobra, nie przedłużajmy. Chodźmy dalej, bo miejsce jest naprawdę bajkowe, piękne i tajemnicze. To jest chyba ten zarośnięty dziedziniec, o którym czytałem. Ale tutaj się chyba nie da wejść, więc muszę wrócić do głównej części. No, są jakieś schody. Ponoć tu się da wejść tylko na drugie piętro, bo jest do drugiego piętra, bo powyżej jest zawalone. No zobaczymy, czy się nam uda przebić.
Są chyba szyby windowe zawalone. No faktycznie. To wygląda jak szpital i ten zarośnięty dziedziniec. Da się wyjść. Chyba ta klatka schodowa jest w miarę ok. I to jest chyba ostatnie piętro. Znowu te małe, ciasne budyneczki, znaczy pomieszczenia, małe balkoniki, no ale widok rekompensował dużo. I tu jest faktycznie ta zawalona klatka schodowa, czyli tędy nie zejdę. I widok na morze. Dzisiaj znowu jestem sam, bo rodzina wybrała palanie na plaży. Trochę weszli do hotelu i poszli. Natomiast no ja nie korzystam z plaży. Poświęcam się dla Was, żeby ten odcinek miał ręce i nogi. Także idziemy dalej. Tu już nie będę nic więcej kręcił. Zejdę tą klatką schodową, która jest blokowana i uderzam do ostatniego hotelu. Bo tam jest jedna bardzo fajna rzecz i chcę ją pokazać. Tutaj jest taki pasaż, jakby przejście między tym hotelem Pellegrin a hotelem. Ten hotel nazywa się Kupari, chociaż też znalazłem nazwę Gorcina, ale będę skłaniał się do Kupari, bo tutaj jest jedna rzecz, którą chcę pokazać i właśnie ona się mieści w hotelu Kupari, a to jest to przejście, którym szedłem. Wchodzimy na jakąś taką galeryjkę. Też bardzo małe pokoiki z balkonem. On jest chyba w najgorszym stanie. Tutaj piszą, że jest po prostu wielkim wysypiskiem śmieci. Dobra, tu nie ma nic. Idziemy dalej. Poniżej jest to, co chciałem pokazać. Będziemy kończyć eksplorację w tym hotelu Kupari. A może tędy się uda. Jak widzicie, tutaj nigdzie nie ma balustradek, ale musimy jakoś cisnąć w dół.
Tak, jest. Basen. Pełnowymiarowy, olimpijski basen w hotelu Kupari. Idę jakimiś schodkami, mam nadzieję, że dojdę tam, gdzie chcę. Okej. Zawsze pod górę. Ale się udało, musi być z przygodami, że jestem na basenie. No już wiem, czemu się nie da wejść, bo tutaj te wszystkie klatki schodowe są po prostu zawalone jakimiś śmieciami, trzeba by to odgrzebywać. Ale udało się znaleźć wejście na dziko. Po prostu klimat jak w Czarnobylu, w tej szkole, co też tam jest ten basen. Tylko nie ma tutaj promieniowania, na szczęście. Także udało mi się odwiedzić 4 hotele z 6-7. Nie ma sensu iść do reszty, bo te tak naprawdę są najbardziej okazałe. Widzieliśmy już dość ruin i zdezelowanych pomieszczeń, także wbijam na plażę, złapać jeszcze trochę słońca i wody i połączyć się z rodziną i tam się pożegnamy. Także dzięki. No jestem w drodze na plażę, ale właśnie znalazłem główne wejście do tego hotelu, wychodząc stąd. Tak jak mówiłem, on miał połączenie z poprzednim, a główna brama była tutaj. A teraz już serio lecę łapać ostatnie promienie słońca i orzeźwić się trochę w wodzie. No ale Kupari to nie tylko hotele, kiedyś wspaniałe, dzisiaj ruiny. Kupari to przede wszystkim piękne, urokliwe miejsce, zatoka, cypelki, piękne morze nadadriatyckie. Także dzięki za ten odcinek udało się nam zwiedzić kilka ruin hoteli, ale patrzcie, jak tu jest pięknie. Po to tutaj przyjechaliśmy, żeby się wykąpać, żeby poznać trochę więcej zakątków pięknej Chorwacji. Ja się będę żegnał powoli, ale naprawdę z hotelem w tle. Ale jest naprawdę fantastycznie i cieszę się, że udało mi się wejść do wody, żeby jeszcze popływać. Także dzięki bardzo. Trzymajcie się. Do zobaczenia na kolejnym odcinku Family Hiking. Mam nadzieję, że jeszcze z Chorwacji. Cześć!